Dzień dobry. Dariusz Bugalski. Zapraszam na cykl rozmów o polskich miastach przyszłości. A to wszystko na zaproszenie grupy Saint-Gobain. Naszym gościem będzie pan Maciej Wójcik, partner zarządzający w firmie TDJ Estate. W niedługim okresie czasu 4 pokolenia będą pracować na jednej powierzchni biurowej. Będziemy rozmawiali o tym, czy w miastach polskich 2050 będą musiały koniecznie być mordory. Transformacja jest nieodzowna, wręcz konieczna. Mordor to jest coś takiego w Warszawie, gdzie młodzi, bardzo zapracowani ludzie się męczą nad komputerami. I w innych miastach też są, tylko się inaczej nazywają. Ale czy naprawdę muszą być? Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Dariusz Bugalski, witam Państwa serdecznie i zapraszam na rozmowę z panem Maciejem Wójcikiem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa, witam Panie redaktorze. Maciej Wójcik, partner zarządzający w firmie TDJ. Będziemy rozmawiali o tym, jak się nam będzie pracowało za 30 lat w polskich miastach. Pewnie dokładnie nie wiadomo i to się okaże oczywiście, ale jednak pewne tendencje jakoś widać. Zacznijmy od pandemii może. To w ogóle fatalna informacja, fatalna wiadomość, że ona była, nadal jest, ale pewnie dla ludzi, którzy budują biurowce, to jest jeszcze gorsza wiadomość, bo być może te biurowce okażą się niepotrzebne. Mówię o pracy zdalnej, o różnych systemach hybrydowych. Być może jesteście po nic w takim razie. Panie redaktorze, oczywiście pandemia, która zawitała do nas w marcu 2020 roku, w początkowym okresie wprowadziła wiele zamieszania i szereg niepokojów w szeregach deweloperów. Pojawił się w ostatnim czasie model pracy hybrydowej, który świetnie sprawdził się w dobie pandemii. Natomiast w ostatnim okresie czasu obserwujemy, iż firmy starają się powracać do swych biur. Ja nie wyobrażam sobie w ogóle przyjmowania pracowników do pracy w systemie zdalnym, opowiadania o firmie, pokazywania tego, co firma dokonała. Jednak poprzez wyrażanie, poprzez architekturę, poprzez zagospodarowanie przestrzeni biura wyrażamy też, czym firma jest, pokazujemy, opowiadamy o niej. Gros firm, które również wynajmują u nas powierzchnie biurowe, zdecydowały się o powiększenie powierzchni biurowej od 2022 roku. Więc ten element związany z pandemią jest cały czas obecny, natomiast widzimy jasne światło w tunelu, zarówno po stronie najemców, jak również po stronie deweloperów, którzy zdecydowali się na budowę kolejnych biurowców. Takie miałem skojarzenie 2008, polski pawilon w Wenecji na Biennale Architektonicznym. I tam kuratorzy i artyści zaproponowali taką wizję tego, co się stanie z różnymi budynkami, które dzisiaj są. I wymyślili sobie, że to być może będzie kolumbarium, czyli tam będą takie urny z prochami, no bo już te biurowce będą niepotrzebne. Czyli to nie jest ta przyszłość śmiertelna. Nie. No, oczywiście część biurowców będzie na pewno transformować, będzie zmieniać swoją funkcję, na przykład na obiekty mieszkaniowe czy też hotelowe. Niemniej obiekty biurowe zlokalizowane w centrach miast czy w centrach dzielnic pozostaną. Zmieni się oczywiście ich model wykończenia, wyposażenia, sposób projektowania, sposób otwartości na pracownika. Natomiast biurowce jako takie pozostaną. Chcemy mieć miejsce, do którego chcemy wrócić, do którego chcemy przyjść. Mnóstwo badań jest prowadzonych na temat zachowań pracowników, czy chcą, czy też nie chcą powrócić do biura i okazuje się, że ponad 30% osób, pracowników chce powrócić do biura. Wydaje mi się, że kolejna przyszłość, która rysuje się przed nami, będzie jak gdyby nawiązywała nieco w analogiczny, chociaż nieco prymitywny sposób do tego, co działo się na rynku chociażby handlowym. Jak popatrzymy, nie wiem, i cofniemy się w czasie do roku 2000 czy do lat 90., na terenie Polski powstawały liczne placówki handlowe, które były zlokalizowane, tak zwane blaszane doliny, gdzieś na peryferiach miast. Natomiast teraz supermarkety, które starają się pełnić rolę delikatesów, wchodzą właściwie w obręb dzielnic miast, w obręb osiedli mieszkaniowych.
ponieważ potrzeba i chęć zrobienia zakupów spowodowała, że transformacja w tej dziedzinie stała się dosyć dynamiczna. Podobna sytuacja może mieć miejsce też w rynku biurowym, gdzie w tym momencie lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja jest priorytetem. Niemniej czas dojazdu do pracy również będzie czynnikiem, który będzie determinował rozwój funkcji biurowych. Czyli śmierć mordorom, tak? No to nawiązuje Śmierć do mordorom. nazwy warszawskiej dzielnicy biurowców. Tak, tak. Można powiedzieć, jak kiedyś było hasło, że nie chcemy budować blaszanych doliny, tak samo blaszanych dolin. Tak samo teraz można powiedzieć śmiało, że tego typu kompleksy biurowe należą już do przeszłości. Oczywiście wiąże się to z dosyć trudnymi przedsięwzięciami, no bo nie mamy tutaj jak gdyby terenów zielonych, terenów sportowych, jest utrudniona komunikacja, ale transformacja jest nieodzowna, wręcz konieczna. No ale jak to będzie? No bo łatwiej jest coś zbudować od podstaw niż coś przerobić, prawda? Przebudować. No co będzie z tymi zdecydowanie. mordorami? No, to jest pytanie, na które ciężko jest tak jednoznacznie odpowiedzieć. Natomiast wydaje się, że w sposób dosyć płynny, i jest to zasługa architektów, można przetransformować tego typu budynki w budynki mieszkalne. Te, które dysponują odpowiednio szerokimi traktami, albo właściwie traktami dostosowalnymi do wymogów chociażby przeciwpożarowych, śmiało można przerobić na budynki mieszkalne, na budynki PRS-owe, na budynki, które będą wynajmowane, ponieważ ten trend również obserwujemy, jak zdecydowanie wkracza do nas, do Polski. I za tym postąpi cały rozwój infrastruktury. Partery będą przeznaczone na rozwój usług, gastronomii czy wszelkiego rodzaju działalności związanych do polepszenia warunków bytowych mieszkańców. Taka tendencja miast 15-minutowych, tak? To się rysuje. Patrząc na zmieniające się pokolenie, wszyscy oczekują, czy może powiem, oczekujemy tego, że w 15 minut będziemy mogli zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Związane chociażby z zakupami, kulturą, rozrywką. Bliskość tych wszystkich usług oraz dodatkowych elementów jest bardzo istotna. Oczywiście jest to powiązane również z aspektem komunikacyjnym. Możemy zaobserwować, że w Warszawie na linii osi metra, jednej czy też drugiej, wzdłuż tej osi powstają liczne osiedla i budynki biurowe i rozwija się świetnie infrastruktura. Należy podkreślić to, co dzieje się w otoczeniu budynku, czyli powinniśmy wprowadzać jak najwięcej zieleni. To wychodzi naprzeciw takiemu generalnemu trendowi zrównoważonego rozwoju miasta i budynki jak najbardziej próbują stawać się zielone. Przy czym Ale co to znaczy i jak to będzie? No właśnie. Definicja zielonego budynku też jest trudna do przedstawienia, ale z jednej strony możemy popatrzeć na budynek jako na konstrukcję, która powinna być jak najbardziej przyjazna środowisku, aby elementy konstrukcyjne budynku były wykonane z odpowiednich materiałów przyjaznych środowisku, konstrukcje związane z elewacją, ze światłem, które jest odbijane, tak aby budynki nadmiernie się nie nagrzewały. Kwestie jeszcze, nazwijmy to, takiej małej architektury biurowej. Myślę tutaj o, nie wiem, chociażby ulach, czy jakichś domkach dla owadów, czy aspekty wyposażenia biur w zieleń. Ostatnio, podpisując dość duży kontrakt w naszym budynku, zostaliśmy poproszeni o dostarczenie sporej ilości zieleni. Chodzi o to, aby ten klimat w pracy był jak najbardziej odpowiedni, aby ludzie się czuli bardzo komfortowo i dobrze. No właśnie, chodzi o to, żeby to było tak jak mieszkanie czy dom, to jest nasze miejsce. Tak, Ma swoją tożsamość, też taką emocjonalną tożsamość. Czy to biuro, nasze miejsce pracy też będzie miało jakąś tożsamość, a nie będzie po prostu abstrakcyjną przestrzenią, gdzie wykonujemy pracę i potem zrywamy się do domu? Tak, ku mojej wielkiej radości taka transformacja następuje i taki trend jest widoczny. To środowisko i to otoczenie musi być jak najbardziej środowiskiem, po pierwsze, w którym będzie się dobrze pracować, a więc zaspokajające kwestie związane z ciszą i koncentracją, ale również ze współpracą, a z drugiej strony dobrze wyposażone, a z trzeciej klimatyczne. Co ciekawe, wkraczamy teraz w taki czas, można powiedzieć, bo mówimy tutaj o przyszłości, że Europa staje się nam niestety powoli takim domem starców, a więc w niedługim okresie czasu
4 pokolenia będą pracować na jednej powierzchni biurowej. To jak to będzie? Może już widać jakieś przykłady, Tak, które wyznaczają taki trend. Z jednej strony przyjmuje się i jest bardzo dobrze postrzegany przez pracodawców, jak i również pracowników model pracy hybrydowej. Tak, że powiedzmy 2 dni pracujemy w domu, a 3 dni pracujemy w biurze. Jeżeli popatrzymy na charakter pracy biurowej, składa ona się jak gdyby z dwóch elementów pracy cichej, spokojnej, gdzie chcemy się skoncentrować, coś przygotować i potem w pracy w jakiejś zespołowej, gdzie chcemy to zaprezentować, w burzy mózgu wypracujemy jakiś nowy model. I wówczas ta praca powinna się odbywać w przestrzeni biurowej. I rodzi się pytanie, jak dostosować tą przestrzeń biurową do tego, aby wychodziła naprzeciw temu charakterowi oraz modelowi pracy. Jeżeli okazuje się, że pracę cichą możemy wykonać w domu, jeżeli mamy ku temu takie warunki, więc możemy śmiało założyć, i to pokazują również badania, że przestrzeń typu open space odchodzi już nieco w zapomnienie. Większą uwagę przywiązuje się do przestrzeni wspólnych, gdzie można spotkać się i porozmawiać, oraz do przestrzeni, gdzie można się spotkać powiedzmy w małych grupach, w pokojach 6, 4, 8 osobowych i wymienić spostrzeżeniami, czy przeprowadzić jakąś dyskusję, tak aby podsumować to, co jest tworzone w pracy zdalnej. I istnieją też takie koncepcje, że standardowy pokój spotkań, który składa się z dużego stołu, wokół niego rozłożone krzesła, odejdą w zapomnienie, że będą to pokoje wyposażone w monitory czy w interaktywne urządzenia elektroniczne, gdzie będziemy mogli na bieżąco zmieniać pewne prezentacje, czy dokonywać jakichś korekt w tym, co wcześniej zostało przygotowane. I mogą być to ekrany multimedialne pełniące rolę quasi stołu lub też zamontowane na ścianach. To jest jak gdyby efekt i wyposażenie biura w trakcie spotkań już na żywo. Natomiast co ciekawe, są prowadzone również badania na temat pracy zdalnej, czyli na temat brania uczestnictwa w spotkaniach face to face z pracownikami i z przełączania się ze spotkania na spotkanie. Okazuje się, że efektywność takich spotkań jest bardzo, bardzo niska. Jednak spotkanie face to face na żywo, tak jak mamy dzisiaj okazję się spotkać, jest, Bardzo się cieszę. jest ma zupełnie inny charakter oraz powoduje, iż zdolność do interakcji jest też zdecydowanie większa. No właśnie, ale te biurowce będą się różniły od siebie, to jest bardzo ciekawe. Z punktu widzenia dewelopera bardzo bym chciał, żeby każdy nowy realizowany budynek był inny, wspanialszy. No ale to będzie droższe. No właśnie. Z punktu widzenia najemcy, czyli klienta, ważne jest to, co jest wewnątrz, jaka jest infrastruktura, czy te pomieszczenia są foremne. Chodzi o to, aby w przeciągu 24 godzin dostosować biuro do potrzeby klienta. Na pewno spotkamy się z opcją demontowanych ścian, dostosowanej klimatyzacji do konkretnych pomieszczeń biurowych. Na pewno biura będą wyposażone w pomieszczenia, gdzie będzie się można, właściwie już są wyposażone, gdzie można się zrelaksować czy wypić spokojnie kawę, bo paradoksalnie w takich miejscach wspólnych, gdzie ludzie się spotykają i rozmawiają, 70-80% rozmów jest o pracy, o projektach. To są miejsca, gdzie rodzą się nowe pomysły. No czyli na zewnątrz będą podobne do siebie jednak, ale w środku będą różne. W środku będą różne. Aha, no tak. No a co ze standardami pracy w tych pomieszczeniach biurowych? Klimatyzacja, akustyka, jakość powietrza, jak to będzie? Od dłuższego czasu możemy zaobserwować, jest to wymóg tutaj poruszany przez nabywców takich powierzchni biurowych, certyfikacji budynków biurowych. Mam przyjemność pracować dla dewelopera, który pierwszy w Polsce uzyskał certyfikat Wealth, Health and Safety, certyfikat, który zwraca uwagę na tak zwany dobrostan pracowników. Pan bardzo podkreśla rolę zaspokajania potrzeb, prawda? Tylko chodzi o to, żeby jakość pracy też była inna w związku z zaspokajaniem potrzeb pracowników, którzy są ludźmi, prawda? Tak to zrozumiałem. To jest taka bardzo, wydaje mi się, optymistyczna wizja, ale w związku z tym mam pytanie o to, kto będzie te budynki projektował, bo to nie tylko rola architekta, ale jak myślę, również być może psychologa pracy. Myślę o jakichś takich zespołach multi. Może już tak jest, może to jest taka tendencja, która się już zaznaczyła. Już tak jest. Już tak jest. Już tak jest. Generalnie przy większych powierzchniach biurowych duże firmy zatrudniają sobie cały sztab architektów, którzy współpracują
zarówno z osobami, którzy zajmują się ergonomią pracy, z osobami, którzy zajmują się procesami, jakie dana firma ma wytwarzać, ale również z osobami, które odpowiadają za mikroklimat w danym biurze, a więc za zieleń, za to, jaka jest kolorystyka mebli, czy biurka są szersze, wyższe, więc na potrzeby młodego pokolenia, bo jak gdyby tutaj ona jest akceleratorem wszelkich zmian, odpowiada coraz szersza rzesza ekspertów. Natomiast przewodzą architekci. To jeszcze mam pytanie, bo to zmiana jest bardzo ważnym słowem, prawda? Jaki będzie czas ważności tych biurowców? No mam nadzieję, że to nie będzie etykieta na konserwie, która będzie pokazywała, że jest to ważne do 2022 roku. Natomiast wydaje się, że budynki są biurowe zwłaszcza, są konstrukcjami na tyle drogimi, na tyle trwałymi, właśnie, tak. że zmiana czy poprzez wyburzenie powolutku będzie odchodziła w przeszłość. Taki mamy trend, że firmy zmniejszają powierzchnie biurowe, a więc ilość tych biurowców, które powstała, jest relatywnie duża. Natomiast z drugiej strony ich jakość, zwłaszcza tych powstałych w ostatnim okresie czasu, jest naprawdę imponująca. Są to bardzo trwałe konstrukcje z dobrymi wysokościami pomiędzy sufitem a podłogą i ich możliwości aranżacyjne są naprawdę wybitne. No to mam jeszcze pytanie o tę elastyczność powierzchni tego, co będzie w pudełku. Pan powiedział o tym, że przyjdą ludzie, zrobią jakąś aranżację, przearanżują przestrzeń. A może to będzie tak, że będzie konsola, będzie guziczek i to się będzie po prostu zmieniało. Nie będą potrzebne te ekipy techniczne, tylko ta przestrzeń będzie aranżowana cyfrowo za pomocą technologii. To jest możliwe? Czy tak będzie? No, możliwe jest wszystko. Natomiast tutaj musimy popatrzeć na aspekt kosztowy. Zawsze tak. gdzieś balansujemy między inwestorem, który wykłada te pieniążki, a najemcą, który za ten czynsz płaci jakąś określoną kwotę. Natomiast technicznie jest to możliwe. Więc mam nadzieję, że jeżeli w procesach projektowych, wykonawczych ta technologia osiągnie już określony pułap, stanie się to być może pewnym trendem, który, nie wiem, za 10 lat być może stanie się normą. To jest podobnie jak popatrzymy na jakąkolwiek dziedzinę życia. Mamy tych, którzy są prekursorami, którzy próbują wdrażać pewne innowacje i są ci, którzy są gdzieś tam na końcu łańcucha zmian i oni pracują i egzystują tak jak 5 czy 10 lat temu. Natomiast ciężko mówić, aby w budynkach, które nie są do tego przystosowane albo które nie mają wystarczającej powierzchni, żeby zamontować odpowiednią elektronikę, chociażby po to, aby nacisnąć ten przysłowiowy guzik, żeby te ścianki się zmieniały, no to będą pracować w takim systemie, może nie open space'owym, ale bardziej takim studyjnym, gabinetowym. Tutaj i będziemy zawsze ograniczeni gabarytem budynku, jego konstrukcją, więc te zmiany też wymagają pewnych solidnych podstaw, chociażby konstrukcyjnych, architektonicznych. No właśnie, to jest pytanie, czy te budynki istniejące będą podatne na takie zmiany. Oczywiście są takie lokalizacje jak Warszawa, Kraków, gdzie generalnie wartość gruntu jest na tyle wysoka, że można sobie pozwolić na luksus wyburzenia budynku. Natomiast ostatnio byłem na spotkaniu w jednym z miast, niedużym, około 200 000 mieszkańców i tam do roli absolutnie hitowego budynku biurowego został podniesiony budynek wybudowany w latach przełom 70., 80. No, ciężko go było nazwać budynkiem A-klasowym, natomiast w tym małym mieście był to jedyny prestiżowy budynek i on pełnił funkcję pewnej bramy w XXI wiek. Taki budynek w Warszawie, powiedzmy w Śródmieściu, byłby uznany za budynek, który należy wyburzyć i na jego miejscu postawić zupełnie nowy. Co jest ciekawe, w miastach takich mniejszych, poniżej 200 000 mieszkańców, zaczynają pojawiać się biura właśnie elastyczne, biura flexowe, które upatrują w takich rynkach, które wydawałoby się rynkami nieatrakcyjnymi dla deweloperów biurowych, swojej szansy. Przez to, że budują biura mniejsze, że budują biura, w których mogą pracować przedstawiciele wolnych zawodów czy małe firmy, które w danym mieście nie mają powierzchni biurowej, ponieważ nie ma dewelopera, który by się odważył wybudować tam obiekt 10 czy 20 tysięczny z uwagi na fakt, że temat skomercjalizowania i osiągnięcia czynszów, jakie są, nie wiem, płacone w 7 czy w 8 największych miastach Polski, jest absolutnie niemożliwy. Firmy zmierzają ku temu, aby umowy najmu były stosunkowo elastyczne, były krótkie. Biura te będą dostosować swoją powierzchnię i gabaryty do
dosyć zmieniających się wymogów najemców. Charakteryzują się tym, że każdy pracownik może przyjść i kontynuować swoją pracę na zasadzie hot desku, czyli biurka, które może wynająć, może pracować w biurze serwisowym, które świadczy usługi, mając z tyłu w zapleczu całą usługę gastronomiczną czy usługę związaną z wyposażeniem IT, drukarkami, wszelkimi rodzajami sprzętu peryferyjnego, który jest do dyspozycji takich pracowników. Tutaj to jest duża rola prekursorów, duża rola firm, które otwierają biura flexowe, że decydują się wejść na tak małe rynki, ponieważ one otwierają na tych rynkach inne spojrzenie na powierzchnię biurową. Nie są to typowe gabinety, tylko są to biura, gdzie czuć powiew, może powiem, wielkiego świata. To jeszcze na koniec. Chyba takim najważniejszym pytaniem być może, które powinno wynikać z tego wszystkiego, jest takie pytanie moim zdaniem, czy idzie ku dobremu? Wydaje mi się, że idzie ku dobremu. Z jednej strony patrzymy, ja troszeczkę jestem przerażony tym, co dzieje się z naszym pokoleniem alfa czy Z. Sam mam 4 dzieci, które są w wieku około 20 lat i są niewolnikami, można powiedzieć, sprzętu IT. Każde pokolenie, zwłaszcza ludzi w moim wieku, twierdzi, że ci młodsi to nie zrobią tak dobrze jak my. Natomiast rzeczywistość potem na finale okazuje się, że nie jest tak źle, że należy zaufać młodym ludziom i popatrzeć troszeczkę na świat ich oczyma. No właśnie, że będą chcieli pracować inaczej jednak, prawda? Tak, ja mogę to odnieść do swojej ekipy, która jest relatywnie młoda i ja ze zdumieniem patrzę na osoby, które przyszły do firmy no niemalże po studiach, natomiast po 3-4 latach pracy mają bardzo świeże, bardzo otwarte spojrzenie na architekturę, urbanistykę, na to, jak mają wyglądać osiedla mieszkaniowe czy osiedla biurowe. Ich pomysły są naprawdę czasami przełomowe, rewolucyjne i wprowadzają wiele świeżości w to, co wydawałoby się, że jest tematem zamkniętym, skończonym i nie do zmiany. Bardzo panu dziękuję. Proszę pozdrowić dzieci, tych pracowników. Naszym gościem był pan Maciej Wójcik, partner zarządzający w firmie TDJ. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Miasta przyszłości mogą zmienić nasze dzisiejsze rozumienie pracy. Pracownicy są coraz bardziej świadomi, coraz większą uwagę przykładają do rozwiązań w budynkach, które są nowoczesne, proekologiczne, zapewniają doskonałe parametry jakości środowiska wewnętrznego. Czystość powietrza, dostęp do światła dziennego czy niski poziom hałasu. Nasze rozwiązania Isover, Rigips i Weber już teraz odpowiadają na te potrzeby. I dzięki nim miejsce pracy staje się swoistym azylem. W biurze panuje cisza czy optymalna dla nas temperatura. Niezależnie od ostatecznego charakteru biur przyszłości, jako Saint-Gobain będziemy aktywnie uczestniczyć w ich ciągłej transformacji. Większość naszych rozwiązań, które wykorzystujemy do budowy dzisiejszych biur, nie istniały jeszcze dekadę temu, a już dziś pracujemy nad rozwiązaniami przyszłości.